Thank you very much and good afternoon. I want to take you back again to the Chelsea Flower Show, I'm afraid, and to talk really to answer the question, I suppose, why on earth do we do the Chelsea Flower Show, particularly after what you've heard from Kate and Leo this morning. Dzień dobry Państwu i obawiam się, że z powrotem zaciągnę Państwa na pokazy kwiatowe w Chelsea. Mam nadzieję, że uda mi się wyjaśnić, po jakiego grzyba je w ogóle organizujemy i być może Państwo już sami się zastanawiacie tak naprawdę, jaki jest powód, zwłaszcza po tym, co Kate i Leo dzisiaj rano mówili. And I want to try and answer that question really in the context of the other work that we do in our professional lives, and to talk a little bit about how the two things play off each other, both in terms of how we take ideas that we've developed in our professional work, as it were, the real world, into our Chelsea gardens, but also how we use Chelsea as a testing ground, really, for ideas that we might then go on to use. I to, co Państwo na pewno znajdziecie w mojej prezentacji, to informacje o tym, w jaki sposób te dwa obszary, w których działamy, czyli Chelsea i poza Chelsea, na siebie wpływają, w jaki sposób jedno z drugiego korzysta. Oprócz tego mam nadzieję, że wyjaśnię Państwu, do jakiego stopnia wykorzystujemy pokazy w Chelsea jako pewnego rodzaju papierek lakmusowy tego, co się sprawdzi. So firstly, who am I? Well, I'm a landscape architect and garden designer. We work out of two offices, one here in Herefordshire, which is on the Welsh border, where we do actually get some snow, as you do here, and also an office in Cambridge, on the other side of the country. Jak Państwo widzicie, znaczy Państwo widzieliście na poprzednich slajdach to, gdzie mieszczą się nasze biura. Jedno to już prawie że granica Walii w hrabstwie Hertfordshire, tam nawet czasem pada nam śnieg, a drugie biuro mamy w Cambridge po drugiej, czyli wschodniej stronie naszej wyspy. And we carry out work for all sorts of clients on all sorts of different scales. So we do, as you know, a number of Chelsea Flower Show gardens. Jak Państwo zapewne wiecie, prowadzimy pracę dla różnego rodzaju klientów, a także jesteśmy obecni w Chelsea. But we also do all sorts of other things, often within historic contexts, new developments within historic contexts. This one is a garden that we're working on at the moment at Hampton Court Palace in Surrey, which was originally the palace of Henry VIII, where we're developing a new children's garden within the old tournament ground. Pracujemy także i w kontekstach historycznych. To, co Państwo tutaj widzicie, to jest coś, nad czym pracujemy w tym momencie. Ogród przy pałacu Hampton Court. Pałac zbudował Henryk VIII, a to, co budujemy, to ogród dla dzieci w miejscu, gdzie kiedyś rozciągała się łąka turniejowa. We also do quite a number of private gardens. Oprócz tego bardzo często prowadzimy pracę nad prywatnymi ogrodami. I think our biggest project is one that we're working on at the moment, which is a 50-hectare urban extension to Cambridge on the eastern side. To, co robimy z projektów chyba największych, to co Państwo widzicie na tym slajdzie, to 50-hektarowe założenie, które ma poszerzyć obszar miejski Cambridge. And our smallest ever project is this one, which was about 3 meters by 2 meters in a little atrium in central London. A to, proszę Państwa, mały zaułek w centrum Londynu i przy okazji nasza najmniejsza praca, to zlecenie wykonaliśmy na obszarze 3 na 2 metry. So all sorts of scales. I wanted to talk, before I get into our work at the Chelsea Flower Show, I wanted to talk a little bit about some of the designers who've influenced me in my work, and actually you'll see how some of that has fed through into some of the designs for Chelsea and elsewhere that we've carried out. A zatem skala naprawdę jest bardzo różna, od rzeczy wielkich do rzeczy małych. Proszę pozwolić, że podzielę się teraz z Państwem informacją o tym, skąd ja czerpię swoje inspiracje, od jakich projektantów zapożyczam, a podejrzewam, że wtedy łatwiej będzie Państwu zrozumieć to, do czego doszedłem. So this, to start with, this is a garden on the Italian Riviera called La Mortola, which you may know. And I just love the wonderful exotic planting. It's a botanic garden
I love the fantastic planting, but also that sort of pioneering spirit that led to this garden being created by Thomas Hanbury in the late 19th century. Thomas Hanbury stworzył ten ogród w końcu XIX wieku. Jesteśmy na Rivierze Włoskiej, La Mortola. Jest to ogród, który bardzo mnie fascynuje. Jest to niemalże ogród botaniczny z bardzo różnymi egzotycznymi nasadzeniami. Praca prawdziwie w duchu pionierskim. Edwin Lutyens, you may know, prolific garden designer mostly here in Britain, also in India and elsewhere. But I just love his control of space, his wonderful architectural style, and the way that he combined hard landscape with soft landscape here at Hesticombe. To było Hesticombe, Edwin Lutyens, człowiek, który miał naprawdę świetne oko do tego, by kontrolować przestrzeń w sposób absolutnie architektoniczny. Actually not far off being a contemporary of Lutyens. This is Mies van der Rohe, a little bit later. This is his famous pavilion in Barcelona. And again, it's this whole relationship between architecture and landscape. You can't really work out in this example where the architecture stops and the landscape begins. It's seamless. Beautiful control of space and layered forms. Tak jak w poprzednim przypadku było bardzo dobre powiązanie twardych i miękkich form architektury, tak i tutaj w wypadku realizacji Miesa van der Rohe, a nie wiadomo, gdzie kończy się ta architektura twarda, gdzie zaczyna się miękka. Bardzo piękne powiązanie tych form, absolutnie nie ma żadnej granicy. And of course, in Britain, Sir Geoffrey Jellicoe, who was one of our preeminent garden and landscape designers, who I was lucky enough to meet on a number of occasions and has been very inspirational to me. We actually went on to work at Sutton Place, where he created this master plan. And I've been very inspired by the way that he's used ideas around the subconscious and sort of Jungian philosophy in order to give him inspiration in creating his garden designs. To jest rysunek projektu Sir Geoffrey'a Jellicoe'a. Jest to człowiek, którego wiele razy spotkałem i bardzo mnie zainspirował. Inspirowało mnie przede wszystkim to, w jaki sposób rozplanowywał zagospodarowanie terenu. Zawsze mówił, że to, co go inspiruje, to podświadomość i te jego dość jungowskie podejście do przestrzeni było dla mnie naprawdę bardzo ważne, bardzo inspirujące. Luis Barragan in Mexico. This is just a wonderfully simple landscape of water, trees, and these reliefs at the back, these walls at the back. And I just love the way that this reflecting pool creates this amazing atmosphere with very simple, pared down, minimalist use of space. To proszę Państwa, Luis Barragan, Meksyk. Mamy tutaj bardzo minimalistyczne podejście do przestrzeni, a woda, przestrzenie płaskie, pionowe drzewa, liście. Za liśćmi zaczynają się ściany pionowe, a woda służy nam przede wszystkim jako sadzawka lustrzana. On to Russell Page, another great influence. This is one of his gardens. He was an English garden designer, but he worked a lot in Europe, in France and Italy. This is a garden that he designed in Turin. And again, it's this amazing control of space, bringing in the view from outside, the borrowed landscape, but this immaculate garden using water to reflect the views that inspired us, particularly in one of our Chelsea flower show gardens that I'll show you later. To proszę Państwa Russell Page, nasz architekt, czyli brytyjski, ale pracujący w Europie Północnej, także Francji i we Włoszech. To jest jego realizacja w Turynie. To, co w nim uwielbiam, to kontrola przestrzeni, gdzie działa tak, by zapożyczyć to, co znajduje się poza ogrodem, który jest w stanie zaprojektować, czyli wykorzystać jako tło normalne. Natomiast to, co projektuje, jest absolutnie niepokalane. Oprócz tego spokojna woda, która stanowi przestrzeń lustrzaną. I to dla mnie jest również inspiracja, jest to też inspiracja dla wielu projektów w Chelsea, co Państwu później pokażę. Someone also who has been very influential is Roberto Burle Marx, a Brazilian designer of all sorts of things, including mostly gardens, but also fabrics and textiles. And this is one of his planting plans, believe it or not. He created these wonderful abstract patterns, often in roof gardens, gardens to be looked at from above. Amazing exotic
it was all native planting, but to us it's very exotic, Brazilian planting. But just these fantastic patterns and very modernist designs that we've been influenced by. Roberto Berli Marx, tym razem Brazylijczyk, człowiek, który oprócz ogrodów projektuje także i tkaniny, ma swoje pomysły planistyczne, bardzo abstrakcyjne. Wiele z jego realizacji ogrodowych to ogrody na dachach oraz ogrody, które ogląda się właśnie z dachu czy też z góry. Część tych roślin, które Państwo tutaj widzicie, może dla nas wyglądać bardzo egzotycznie, natomiast to są realizacje w Brazylii i te rośliny tam po prostu rosną. Wszystkie te jego wzory są wzorami silnie modernistycznymi. Christopher Tunnard at Bentley Wood, his collaboration with Chermayev, and again here it's all to do with this relationship between architecture and landscape and creating this seamless composition between the two with very simple use of materials and space. Proste wykorzystanie materiałów i przestrzeni, absolutnie bez żadnego przejścia między naturą a materiałem, jest znakiem charakterystycznym dla Christophera Tunnarda i Bentleya Wooda. People like Dan Kiley here at the Art Institute in Chicago and here at the Miller House in Columbus. Again, simple, restrained, but a beautiful quality of space that results. Proste, ograniczone w formach, wspaniała jakość i wielkość, czy też jakość wyników. Dan Kiley, przedtem Instytut Sztuki w Chicago, tutaj Miller House w Columbus. And again in the States, Lawrence Halprin, this is the Lovejoy Plaza at Portland. And what I love about this scheme is the way that he's taken the natural landscape and created something quite abstract out of it that distills the essence of a waterfall essentially into something very architectural and abstract. To są pomysły znowu z USA. Lawrence Halprin, człowiek, który tworzy abstrakcje przestrzenne, bierze z jednej strony wodospad, z drugiej strony obudowuje go architekturą, czy raczej pozwala wodzie spadać po architekturze. And in Sri Lanka, a little bit further afield, Geoffrey Bower, probably their preeminent architect, designed many things, but including this extraordinary hotel, where I think, more than any other example I can think of, has seamlessly integrated, again, architecture into landscape planting over the top of the building, all over the building, through the building. And actually the result of this is a building that, again, works into the landscape. It becomes a piece of landscape, such that when you're not very far away, you actually can't see the building at all. Sri Lanka, czyli tym razem przenieśliśmy się bardzo daleko od poprzednich miejsc. Geoffrey Bower stworzył absolutnie wyjątkowy hotel. To jest hotel, który od góry zarośnięty cały jest zielenią. Zieleń też przerasta hotel i wyrasta z niego w ten sposób, że jeżeli odejdziemy na odpowiednią odległość, nie będziemy w stanie w ogóle zobaczyć, że jakiś hotel tam gdzieś w środku jest. One of my favorite spaces in New York is Paley Park, designed by the not terribly well-known Robert Zion, but this wonderful little space that was left over between buildings that was not built on, and just by inserting these gladicia trees, some water at the back, some planting at the sides, you create this amazing oasis within the city. To jest niewiarygodna oaza w środku miasta. Robert Zion stworzył Paley Park w małej, niezabudowanej luce na Manhattanie. Na środku wąskie drzewa dające jasne światło przez liście, z tyłu woda, kurtyna wodna. Świetne miejsce, żeby na chwilę zrelaksować się, odpocząć. Back in Europe, Jacques Wiertz, a wonderful use of topiary, again in quite architectural ways. Topiary and water particularly. Teraz przechodzimy do form zieleni geometrycznej, zieleni architektonicznej. Zieleń i woda. Jack Wiertz świetnie tym manipuluje. Jesteśmy z powrotem w Europie. And I just included this as an example of landscape and art. This is a sculpture really, but it's also a piece of landscape and a very clever intervention. It's a memorial to Walter Benjamin in Port Bou in Spain. And it's just two pieces of steel inserted into a cliff, so you get this very surreal view through the cliff of the beach below.
To, proszę Państwa, czysty surrealizm, a to, co Danny Kavan zrobił w pomniku Waltera Benjamina, to po prostu wbił w klif dwa wielkie kawałki, dwa wielkie płaty stali, które schodzą na dół ku plaży, dając absolutnie surrealistyczne wyobrażenie o tym, co tam może się dziać. Peter Walker in American landscape architect. Again, it's all about distilling the essence, abstracting a piece of naturalistic woodland into an urban context to create a very serene, calming space. Kolejne wyciągnięcie esencji, zdobycie się na pełną abstrakcję, wyabstrahowanie z natury tego, co nas w niej uspokaja. Stworzenie lasu czy przestrzeni, która będzie jak las. A Peter Walker wróciliśmy do Stanów. And in Paris, this is the part of the Parc Citron, Gilles Clément, Alain Provost. Again, it's the similar thing with birch trees, but again, an abstracted ground plane using box clipped into these squares. Kolejna ciekawa rzecz. Teraz trafiliśmy do Paryża, Park André Citroena. Tutaj zieleń została przycięta w takie specyficzne sześciany. And similarly, the Parc Joan Miro, which was an inspiration for one of our Chelsea gardens that I'll come back to, but just this very cool use of simply palm trees to create a forest canopy. A Park Juana Miro, który też wykorzystałem przy inspirowaniu się do Chelsea Flower Show. A tutaj w bardzo prosty sposób wykorzystujemy drzewa palmowe po to, żeby nad głowami stworzyć sobie liściaste parasole, liściaste sklepienie. And finally, an artist we've been working with recently called Peter Randall Page, who again creates these sculptures. This is one in Devon, which is just placed beautifully in the middle of a stream, but using again natural forms abstracted and placed beautifully within the landscape. Kolejna rzecz, Peter Randall Page, z nim niedawno współpracowałem. Tutaj mamy rzeźbę, formę jak najbardziej zapożyczoną z natury, która została umieszczona między odnogami płynącego strumienia naturalnego, ale całość oczywiście jest też przykładem architektury krajobrazu. So I think that's enough about other people. Back to me. Dobrze, to były pomysły innych ludzi. Pozwolę sobie teraz wrócić do siebie. I wanted to go back to that question about why we do the Chelsea Flower Show. The first reason is because it's actually great fun to do. It has its surreal moments. Pytanie padło, dlaczego Chelsea? Ja już sobie je wcześniej zadałem i odpowiedziałem tak. Ponieważ naprawdę dobrze się człowiek bawi pracując tam. Są pewne chwile nadrealizmu, absolutnego surrealu. But it's very rewarding to spend time on site creating something in a short space of time where everybody is completely focused on creating the best possible end result and a garden that's instantly complete the moment you finish it, unlike most real projects. I tworzenie czegoś w tak krótkim czasie jest naprawdę działalnością, która bardzo dużo człowiekowi daje. Jest się zaangażowanym, pracuje się naprawdę z wielką intensywnością, ale w sumie w dość krótkim czasie widzi się rezultaty. Oprócz tego wokół jest mnóstwo ludzi, którzy robią dokładnie to samo. It's also, of course, the most fantastic advertising, publicity, PR. You get these hordes of people looking at your work, which is sometimes slightly alarming, but it's a great way for us to advertise what we do. I jest to też świetny sposób reklamowania tego, co robimy. Przychodzą tutaj tłumy ludzi. Z jednej strony jest to PR, reklama i także dobra informacja o tym, że oto jestem. You also get to meet the Queen, and probably the greatest moment of my career meeting the actress Sienna Miller. I to też daje takie szanse, jak na przykład uścisk dłoni królowej i chyba najwspanialszy moment w moim życiu spotkałem aktorkę, Siennę Miller. So the first garden we did at Chelsea was in 2003. This was a garden for a client that we were working with at that time, the Cadogan Estate, who wanted to do a show garden about Sir Hans Sloane, who was really the creator of the estate. And this garden was all about Sir Hans Sloane, his collection of plant material and other curiosities, his work in Jamaica and his collection there, and his work with the Chelsea Physic Garden.
To była praca dla zleceniodawcy, który jest fundacją, która powstała dzięki Sir Hans Sloanowi. Sir Hans Sloane był bardzo znanym zbieraczem. Zbierał wszystko, począwszy od roślin po różnego rodzaju obiekty sztuki. Jego muzeum nadal znajduje się w Londynie. Jest to człowiek, który trafił na Jamajkę. Tam również zajmował się tą działalnością i właśnie jemu miał być poświęcony ten ogród, który w 2003 roku realizowaliśmy w Chelsea. Była to moja pierwsza realizacja w tym miejscu. So that was really about working with an existing client. We then, in 2006, were asked to do another small garden for the regional government of Campania in southern Italy, really for them to bring to the attention of the world that amazing piece of coastline, the Amalfi Coast, which we attempted to do within a plot about 6 meters by 12 meters, which was no mean feat. Nie do końca jestem w stanie powiedzieć, jaka była wielkość następnej rzeczy, którą robiliśmy, ale to, co mogę na pewno powiedzieć, to to, że robiliśmy to dla władz regionalnych regionu Campania we Włoszech, regionu, który chciał tutaj pochwalić się swoim wspaniałym wybrzeżem w rejonie Amalfi. I jest to coś, gdzie jest to realizacja dla klienta, którego wcześniej nie znaliśmy, ponieważ poprzednia była dla klienta, z którym współpracowaliśmy stale, a zatem duża różnica. Wydaje mi się, że w metrach to było jakieś 6×12. And as a result of that, we were asked by Fortnum & Mason, who are a rather grand grocers on Piccadilly in London, to design a garden for them that reflected their brand and ethos. And this was the result. It's a garden all about bees, fundamentally. They had these amazing beehives that we used within the garden. The planting is a sort of wild collection of plants that bees enjoy. And we had these grottos at the back of the garden. And this very clipped planting, these 2 parterres, which kind of reflects that garden I showed you in Turin, the Russell Page garden. I bezpośrednim wynikiem tamtego poprzedniego ogrodu było zaproszenie nas przez firmę Fortnum & Mason do wykonania ogrodu dla nich w roku 2007. Fortnum & Mason to bardzo znana firma, która produkuje wysokiej klasy żywność. Jest ona sprzedawana przede wszystkim w ich głównym sklepie przy Piccadilly i temat, który sobie zażyczyli, to pszczoły, ponieważ dużo z tych rzeczy, które sprzedają, jest związane z pszczołami i stąd nie należy się dziwić, że w naszym ogrodzie pojawiły się ule, a także różnego rodzaju rośliny, które pszczoły bardzo lubią zapylać. Jak mówiłem, to, że pracowaliśmy dla Fortnum i Masona, było spowodowane tym, że rok wcześniej robiliśmy inną, w sumie podobną prezentację dla regionu Campania. But it also built on a little, as part of a bigger scheme, but a little grotto that we'd built for a client in Herefordshire. This, I suppose, has a slight reflection of the Hestercombe grotto by Lutyens. But we drew upon that experience in creating the Fortnum & Mason's grottos. And also, I think it's interesting how the planting that we develop each year, often on a different theme, different palette of plants, but how that planting, as we're designing it, finds its way, and those thoughts find their way into planting that we're doing for other clients. So this is an example of some planting we were doing at a similar time for Hereford, for a project at Hereford Cathedral. A lot of the same sort of plant combinations have cropped up here. So Chelsea is a really useful way of experimenting with plants and plant combinations. To, co chciałem Państwu powiedzieć, to to, że Chelsea jest wspaniałym sposobem na to, żeby różnego rodzaju eksperymenty prowadzić. Z jednej strony można eksperymentować gdzie indziej, a potem pokazać to w Chelsea. Tak wyglądała sprawa z maleńką grotą na końcu naszego ogrodu. Z drugiej strony można eksperymentować w Chelsea, a potem tego typu realizacje prowadzić gdzie indziej. To jest na przykład połączenie konkretnych typów, konkretnych gatunków roślin pod katedrą w Hereford, coś co wyćwiczyliśmy sobie wcześniej na pokazach. And then we went on to design a garden for a girls' school in London, where we took the same idea we developed in the Fortnum's garden of taking tall vertical topiary and setting those within a much more fluid background of herbaceous planting. A czasami właśnie wygląda tak przeniesienie naszych pomysłów. W ogrodzie Fortnum i Mason mieliśmy te pionowe, przystrzyżone formy,
otoczone zielenią znacznie mniej zakomponowaną, znacznie mniej poddaną interwencji człowieka. Tutaj przenieśliśmy to do szkoły żeńskiej w jednej z dzielnic Londynu i tak wygląda efekt końcowy. The following year, we were approached again by the Cadogan Estate to do a big show garden this time for them, and the theme here was to do with imagining London in a warmer climate in the future with global warming and so on. What would a London square look like on the Cadogan Estate? And this was the garden. So we had tall canopies of palm trees, an understory of pepper trees, quite a lot of exotic plants. And lots of water, cooling green walls. But what was interesting here is that we actually deliberately drew from work we've been doing for the Cadogan Estate at the Duke of York's to reflect their ethos. It's a marketing thing for them, after all, within this garden set in this future context. Kolejna realizacja, rok 2008, tym razem znowu zostaliśmy zaproszeni przez Sir Cadogan's fundację, tą, która została założona przez Sir Hansa Sloana. Jest rok 2008, tym razem dano nam do dyspozycji znacznie większą przestrzeń i temat zadany to Londyn przyszłości, Londyn w warunkach ocieplenia klimatu. Jak Państwo widzicie, jest bardzo dużo zieleni. Zieleń opanowała wszystko, w niej znajdują się tylko pewne elementy, które znamy z małego placu, którego właścicielem jest ta właśnie fundacja. Pojawiły się bardzo wysokie palmy oraz niższe drzewa, także i to podszycie, które jest charakterystyczne dla lasów egzotycznych. Wykorzystujemy także i pewne elementy z placu Księcia New Yorku. Oczywiście wszystko to wiąże się z Cadogan. Proszę pamiętać, że dla fundacji tego typu ogród ma znaczenie przede wszystkim marketingowe. Oprócz tego mamy wodę. Woda tutaj chłodzi, ale też pozwala na odbicie zieleni, zwłaszcza tej zieleni, która zarosła ściany wyglądające jak ściany miasta. So as I say, that drew very heavily on the work we've been doing at the Duke of York Square in London for the Cadogan Estate. So the same paving material, similar approach to the clipped planting that we had in the garden. We used the same sculptor that we've been working with to make these timber benches. I tutaj pokazuję, jak wygląda plac Księcia Yorku, który dla Cadogan robiliśmy. Mamy bardzo podobne podejście do przestrzeni, także i do powierzchni. Oprócz tego wprowadziliśmy tutaj ławki, które to ławki są zrobione z dużych bali drewna. And then we went on to design these benches for the next phase at the Duke of York's, which drew on what we'd done at Chelsea. And subsequent work also drew on some of the detailing that we developed through ideas at Chelsea as a private garden in Wales. A potem korzystaliśmy z tego, co wypracowaliśmy w Chelsea. Prowadziliśmy dalsze prace w pobliżu tegoż placu dla Cadogan i tam wprowadzaliśmy już elementy przetestowane w Chelsea. Przenieśliśmy je też dalej od Londynu w małej miejscowości w Walii. And then having used these great big palm trees in our Chelsea garden, we got rather excited about using palms and started planting them everywhere. This is actually a roof terrace in Cambridge. I tak nam się spodobało wykorzystanie palm, że zaczęliśmy przenosić je także i w inne miejsca. To jest taras na dachu jednego z instytutów w Cambridge. The following year, we were approached by Cancer Research UK to design what's become the first of 3 gardens that we designed for them. And they give us, as a brief, as a designer's brief, they give us this one word that encapsulates what they're trying to talk about in their fundraising that year. So this year, the one word was impact. To pierwszy z 3 razów, kiedy weszliśmy do Chelsea z brytyjskim Cancer Research, czyli Fundacją do Spraw Badań nad Rakiem. Oni mają taką zasadę, że projektantowi rzucają tylko jedno słowo kluczowe, jedno hasło, coś, o czym będą mówić, coś, co będzie związane z prowadzonym przez nich fundraisingiem. W tym roku słowo to brzmiało impact, czyli coś typu wpływ. So the idea here was that we had this object that had created this impact and these ripples that spread out across the garden through the water, through the paving, and then surrounded by these very sinuous white concrete walls and very textural planting.
A zatem wpływ, stwierdziliśmy, że to, co wpływa, czyli ma związek i z wodą, i z jakimś uderzeniem, to może być coś, co spada na powierzchnię wodną i tworzy rozchodzące się kręgi. Te kręgi rozchodziły się tak po samej wodzie, jak i dalej później już po formach suchych i były ograniczone również bardzo sinusoidalnymi pionowymi murkami. And this garden allowed us to develop, again, some of the ideas about relationships between grass and planting and using other materials other than grass on the ground. This is something called Leptinella squalida. It also allowed us to develop this idea of having slots within a water body, creating these concentric circles. Tutaj dzięki temu, co zaprojektowaliśmy, pozwoliliśmy odwiedzającym nas ludziom skupić się nad różnego rodzaju interakcjami. Interakcja tej trawy z przestrzenią wydzieloną, z tym, co trawą nie jest, jak również i wycięciu wody w formy geometryczne. Zbudowaliśmy wiecznotrwałe, koncentryczne kręgi, takie jak powstają, gdy coś w wodę uderza. And that then came out again a few years later in a garden that we designed in Switzerland, near Geneva, where there's a circular bay on the house, and these actually brick bands radiate out in a very similar way to the ones at Chelsea. I wykorzystaliśmy ten pomysł dużo później w Szwajcarii, gdzie jedna z wil ma tego typu wyjście na otwarty krajobraz. Stwierdziliśmy, że właśnie efekt tych rozchodzących się kręgów, tych zmarszczek będzie bardzo ciekawy. Tutaj ułożyliśmy je z cegły. And that garden in 2009 was very much actually influenced by a garden that we had designed previously in about the year 2000. This is a roof garden in London, and this in itself I think was quite influenced by the work of Burley Marks that I showed you earlier, free-form, concrete, quite textural planting, and very much a composition to be looked down upon. To jest kolejne dzieło, tym razem rok 2009, które odnosi się do realizacji wcześniejszych. Z jednej strony nasz pomysł z roku 2000, oprócz tego artysta meksykański, o którym mówiłem wcześniej. A wszystko zaprojektowane w dość takich wolnych, obłych kształtach, do tego zieleń, która ma bardzo zdecydowaną fakturę. And then again, after we developed that idea further, this is another roof garden in London, in Chelsea, where instead of concrete here, we used a fiberglass upstand to create these, again, sinuous planters, free-form shapes. Idziemy dalej, kolejny z ogrodów na dachach. Tutaj korzystamy z włókna szklanego po to, by wydzielić te rabaty, by wydzielić te obszary, które pozwolimy zaludnić roślinności. Our next garden for Cancer Research UK, the word that was given to us this time was enlightenment. So this garden was all about light and shade and colour, as well as sort of spiritual enlightenment and scientific enlightenment. Kolejnym razem, kiedy zwrócił się do nas brytyjski Cancer Research, dali nam znowu jedno słowo, tym razem było to oświecenie, a zatem światła, cienie, oświecenie duchowe, ale także i oświecenie związane z wiedzą. Wszystko to musiało się w ogrodzie znaleźć. So the garden is a journey where you start at the front. The planting is this stylized woodland with white birch trees, very monochrome planting, green and white. And as you move through, the planting becomes much more colourful, and you arrive in this central, very serene space with a circular pool. Zaczynamy w ten sposób, że wchodzimy do tego ogrodu tam, gdzie mamy na dobrą sprawę przestrzeń dichromatyczną, białe brzozy, jest tylko biel i zieleń. Im dalej się posuwamy, tym kolorów jest więcej, aż wreszcie dotrzemy do serca tego ogrodu, gdzie znajduje się sadzawka, nad którą mamy kolorów już wiele. Under the colonnade at the side, we had these textured stone walls created with planks of stone, and again scorched timber benches with ivy panels, something we'd used before at Chelsea. And as I say, this stylized woodland planting towards the front. Tutaj pod kolumnadą znajduje się taki ganeczek. Ganeczek jest wyłożony kamieniem, kamień o bardzo specyficznej fakturze. Wokół niego kontrastująca z nią faktura ścian zarośniętych bluszczem, a przed tym stoją ławy, na których można usiąść z grubych kawałków drewna.
And here you can see the influence of that Park Citroen garden with these clipped box forms with planting in front. I tutaj widzimy, jak Park Citroena w Paryżu wpłynął na naszą realizację. Tutaj mamy te przycięte formy zieleni, przycięte wystające na różną wysokość sześciany. But actually, it all started this is a garden that we designed for the Wellcome Trust probably 15 years ago, where we tried to create a stylized piece of woodland, again with birch trees, with underplanting of ferns and quite naturalistic planting. So this idea fed very much into the garden that we created in a different context at Chelsea. Ale czegoś takiego nie robi się od razu. To jest, proszę Państwa, ogród, który wymyśliliśmy jakieś 15 lat temu do kontekstu zupełnie innego niż Chelsea. Natomiast niektóre pomysły, które które wykorzystaliśmy w Chelsea, wzięliśmy właśnie stąd. And actually those panelled walls are something that go right back to this garden I showed you at the beginning, where we did these granite textured walls and this little water feature. But this idea we reinvented and it came back in the Chelsea garden. A to jest ta nasza najmniejsza realizacja, którą Państwu pokazywałem na początku. Jest to coś, co wróciło do nas tam właśnie w Chelsea. Może zwróciliście Państwo uwagę na te kamienne panele między bluszczem. To właśnie wykorzystaliśmy stąd. Tutaj jest jeszcze z przodu ta odbijająca, to lustrzana sadzawka. And then we went on to develop that idea further of those walls in a rather difficult little space at the back of a building for Microsoft Research in Cambridge, the green walls, the stone reliefs, and indeed some rather prosaically, some bicycle sheds we designed for Cambridge University pick up on the same detail we designed in a different context for the cloister in the Chelsea garden. A to bardzo trudne realizacje, które wykonaliśmy w Cambridge. Mieliśmy bardzo trudną działkę na tylnej części budynku ściana oddająca ciepło. Przy tej ścianie należało zaprojektować odpowiednią zieleń. Tak samo i tutaj dla Uniwersytetu w Cambridge stworzyliśmy realizację, która obejmowała między innymi wiatę na rowery. Nearly there. 2011 was our final garden for Cancer Research UK. This time the chosen word was surviving. W 2011 wykonaliśmy nasz trzeci i na razie ostatni ogród dla Brytyjskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem. Tym razem hasło brzmiało przeżyć. And this garden had again, it was the idea of a journey from a rather barren, stylized, abstracted seashore, moving through very simple plants that can survive in a coastal environment through to a much more lush space at the back, surrounded by trees, palm trees again, tamarisks, as a journey to survival. I tym razem wychodziliśmy z bardzo w sumie nieprzyjaznego życiu roślinnemu klimatu wybrzeża morskiego, na które zostaliśmy wyrzuceni, i od tej ziemi jałowej przechodziliśmy ku czemuś, co jest maksymalnie nasycone życiem roślinnym, czyli lasom dziewiczym, tam gdzie rosną palmy, tamaryszki i jest wielkie bogactwo form roślinnych. And here you can see this again. You can just see another example of a planted lawn behind the wall there, which again is Leptonella. I tutaj widzimy kolejne przykłady niewielkich trawniczków. And there again, and we had some panels of a poem inscribed in some stone panels on the right-hand slide there, which talked about the idea of surviving and life generally. And on the left here you can see the idea of this abstracted piece of seashore. Po lewej stronie widzimy nasz pomysł na to, w jaki sposób pokazać taki bardzo wyizolowany obraz wybrzeża morskiego z niewielką ilością roślinności. Po prawej coś, co już jest w centrum tego ogrodu, gdzie dochodzimy i tam pozwoliliśmy sobie wmontować kamienie z inskrypcjami. So again, we were inspired again to use palm trees in our garden design. This is a garden in Kent where we've used the Trachycarpus again. And also a tricky little corner of Hereford Cathedral where we wanted to use something flat around these gravestones, these ledger stones, but not grass because we couldn't mow it. So here we've introduced the idea again of a planted lawn in this space.
W poprzednim slajdzie pokazywałem, jak wykorzystywaliśmy później palmy, do których przekonaliśmy się w Chelsea, a tutaj pokazuję coś, co było bardzo trudne do zagospodarowania. To jest taki narożnik przestrzeni przy katedrze w Hereford, gdzie trzeba było zagospodarować przestrzeń wokół tych bardzo płaskich i zużytych czasem płyt nagrobnych, wobec czego rozwinęliśmy tam kontrastującą z nimi gęstą ciemną zieleń. And again, the letter carver who we worked with on those poetic panels was somebody that we were working with at Exeter Cathedral on a project at the same time. And it was very interesting to work with her on these two projects together. A człowiek, który nam pomagał w stworzeniu naszego wybrzeża morskiego, jednocześnie zajmował się projektem w katedrze w mieście Exeter i muszę powiedzieć, że współpraca nad dwoma tak różnymi projektami z tym samym człowiekiem dawała nam bardzo, bardzo dużo. And as a result of doing that coastal themed garden, a number of years later, this is a garden we're working on at the moment, actually on the Isle of Wight again. As a direct result of the Chelsea garden, a client came to us to design this garden right on the seashore in the Isle of Wight, which again it involves some of the elements that we've developed at Chelsea, the idea of this relationship between paving and grass, the idea of it's got a green roof on this link building, and I think the Chelsea garden has certainly informed this in a number of ways. Wracamy w tym momencie na wyspę Wight. Dzięki temu, że byliśmy obecni na pokazach w Chelsea, mogliśmy trafić do Yarmouth, czyli stolicy tej wyspy. Tutaj projektujemy pewną przestrzeń. Przestrzeń ta po raz kolejny w naszym wykonaniu zajmuje się analizą tego, jak wybrzeże morza może współgrać z tymi piętrami roślinności znajdującymi się dalej od niego. So this year's garden at Chelsea, 2013, this is for Brewin Dolphin, who are an investment bank, a very different sort of client. Their brief to us was to design a garden that really reflected their ethos as a company, so rooted in past traditions of gardening, but very much a forward-looking contemporary space. To jest nasza realizacja z 2013 roku. Brewin Dolphin jest bankiem inwestycyjnym i tutaj nasz inwestor zażyczył sobie, żeby pokazać światu, jak wygląda ich pomysł na życie, ich pomysł na przyszłość. Z jednej strony mamy bardzo tradycyjny ogród, który wiąże się z bardzo tradycyjnym poczuciem tego, czym jest ogrodnictwo i do czego się je wykorzystuje, a z drugiej strony ma to być przestrzeń, która jest bardzo skoncentrowana na rozwoju i przyszłości. And one of our main themes here was to design a garden that used only British native plants, because Brewin Dolphin are a British company, they're very proud of that. So we used a palette of purely British native plants in this garden. And that was also because in our working lives we're more and more being asked to use native plant palettes by clients who are aware of the benefits to biodiversity and wildlife. I tutaj, proszę Państwa, duża ciekawostka, ponieważ Brewin Dolphin jest bardzo dumny z tego, że jest firmą całkowicie brytyjską. Jako firma brytyjska zlecili nam wykorzystanie tylko i wyłącznie roślin, które dla naszego klimatu, dla naszych wysp są roślinami natywnymi. I jest to, proszę Państwa, tradycja, która od jakiegoś czasu już na naszych wyspach trwa. Wykorzystywanie tylko i wyłącznie naszych własnych narodowych roślin, ponieważ one dla ludzi bardzo wiele znaczą. And we included these polished concrete pebbles within the front of the garden as informal seats, which I think proved to be the biggest hit of the garden altogether. And these were something that we'd actually developed with an artist for the garden we designed back in 2009 for Cancer Research. Nie wiem, czy Państwo poznajecie te duże otoczaki. To są otoczaki z polerowanego cementu. Stworzyliśmy je na 2009 rok dla tej brytyjskiej firmy zajmującej się badaniami nad rakiem. Tym razem ustawiliśmy je w tej frontowej części ogrodu Brewin Dolphin. Cieszyły się one bardzo dużym wzięciem, także jako i pewna mała forma architektury, na której można sobie przysiąść. The garden itself, I think, was quite inspired by some of those modernist gardens that I showed you at the beginning, maybe even the Mies van der Rohe pavilion. It also goes right back to a garden that we designed about 15 years ago in London, which had this very simple
form, these geometric rectilinear shapes. A to, co Państwu teraz pokazuję, to ogród, który zaprojektowaliśmy jakieś 15 lat wcześniej w Londynie, oparty na bardzo prostych kształtach, przede wszystkim na kwadratach i z niego również zapożyczyliśmy wiele pomysłów do tego, co wykorzystaliśmy w 2013 w Chelsea. And also a garden we designed some years ago with this reflecting pool in Herefordshire, reflecting the sky into the garden. It's something that we developed further, I think, within that Chelsea garden. A oto lustrzana sadzawka i to lustrzana sadzawka na środku łąki. To też nazywamy ją ogrodem. Jest to coś, czego nauczyliśmy się w Chelsea, a teraz stosujemy w różnych miejscach, jak Państwo widzicie, w bardzo różny sposób. Tutaj ta lustrzana sadzawka ma odbijać niebo. This is another garden that we drew upon in a similar way. And also here at Clare College in Cambridge, again, the idea of using the stone and grass, tying together the building with the landscape, came into the detailing of our Chelsea garden this year in that lower section. Kolejne powiązania, przejście przy pomocy takich samych form kwadratowych od pionowej ściany kamiennej poprzez poziomy kamień do kwadratów, które są już wypełnione trawą. And surprise, surprise, here are the pebbles again. A client who came to Chelsea liked them so much that we ended up using them again in Cambridge on a real project. A tutaj, proszę Państwa, niespodzianka. Widzimy po raz kolejny te same wielkie otoczaki, a po tym, jak zostały wykorzystane w Chelsea, trafiły do klienta w Cambridge, do jednego z projektów, które prowadziliśmy. And just to finish, a couple of slides of a commission that came through Chelsea, really. It does not actually happen that often that the Chelsea Flower Show leads to real work directly. It often happens very indirectly. But through our work at Chelsea, the Royal Horticultural Society asked us to enter a competition to design a new rose garden at their site in Wisley, and this was the result. And I think a lot of the ideas that we'd experimented with in terms of planting in particular at the Chelsea Flower Show came back in a slightly different form within this garden. So I'll finish on this sunset. Z naszej perspektywy sytuacja wygląda tak. Bardzo rzadko zdarza się, żeby obecność w Chelsea przekładała się bezpośrednio na jakieś zlecenia na rynku otwartym. Raczej jest to pośrednio, raczej jest to możliwość wykorzystania Chelsea jako poligonu. Tutaj jednak było inaczej. Dzięki naszej obecności w Chelsea zwróciło się do nas Królewskie Stowarzyszenie Ogrodników, które poprosiło o to, żebyśmy stworzyli dla nich w Wisley ogród różany. I tak właśnie ten ogród wygląda. Ogród ten oczywiście czerpie z naszych wcześniejszych doświadczeń. Tak wyglądał o zachodzie słońca i właśnie takim zachodzącym słońcem chciałem się z Państwem pożegnać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za piękne wystąpienie. Nie mogę się tutaj powstrzymać przed komentarzem, że mieliśmy do czynienia naprawdę z pięknymi przestrzeniami, które zawarły w sobie dwie, wydawałoby się, sprzeczne idee. Z jednej strony uduchowione miejsca, a z drugiej strony bardzo precyzyjne i świadome zarówno tworzywa, jak i tego, co chcą wyrazić. I wydaje mi się, że naprawdę mieliśmy okazję za pomocą tych slajdów przenieść się w niezwykłe miejsca. Bardzo dziękuję.